Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z panią Sandrą Miarecki, która ma niesamowity życiorys, wyjątkowy jak na kobietę. Była pilotem sił powietrznych i zgodziła się podzielić z nami historią swojego życia. Sandro, dlaczego uczysz się polskiego? Historia mojej rodziny zaczyna się w Polsce. Całe życie chciałam uczyć się polskiego, ale jest trudno znaleźć lekcje w Ameryce. Więc przyjechałam do Krakowa, żeby studiować w szkole Glossa. Cieszymy się bardzo. Dziękujemy Ci. To cudownie mieć wyjątkową studentkę. Czy możesz mi opowiedzieć o swojej rodzinie? Co wiesz o swoich przodkach? Moi pradziadkowie wyemigrowali do Chicago i urodziłam się w Chicago. Mój pradziadek był w armii Halera w I wojnie światowej. Jestem 50% Galicjanką. Genealogia to jest moje ulubione hobby. Lubię pomagać innym osobom w szukaniu przodków. To bardzo szczególne, nietypowe i naprawdę interesujące hobby. Wiem, że zrobiłaś niesamowitą karierę zawodową w Ameryce. Jak to się stało, że znalazłaś się w armii, w siłach powietrznych? Kiedy byłam dzieckiem, chciałam być astronautą. Bycie pilotem sił powietrznych jest najlepszą metodą, żeby być astronautą. Tylko 5% pilotów to kobiety. Tak, naprawdę wyjątkowa sytuacja, że udało Ci się. Byłaś dumna na pewno. Jak wieloma samolotami latałaś w czasie swojej kariery zawodowej? Byłam pilotem testowym i pilotem instruktorskim. Pilotowałam 44 różne samoloty. Latałam F-16, F-15, B-52 bombowcem, dużym samolotem towarowym i małym samolotem treningowym. Ta fotografia z gigantycznym samolotem towarowym naprawdę robi wrażenie. Właściwie zagadka do wszystkich, gdzie jest Sandra. Proszę poszukać, jest taka malutka. Wiem, że lubisz podróżować. Podróżowałaś jako turystka, ale latałaś też zawodowo. W ilu krajach byłaś? Tak, odwiedziłam 45 krajów. Byłam na wszystkich kontynentach. Bardzo mało osób na świecie może powiedzieć, że było na wszystkich kontynentach. Jak długo pracowałaś jako pilot? Byłam pilotem 20 lat. Jestem emerytką od 2007 roku. A co z marzeniem, żeby być astronautą? Czy zostałaś astronautą? NASA poprosiła mnie o wywiad, albo niestety miałam problem zdrowotny i nie mogłam być astronautą. Ale to i tak bardzo prestiżowa sytuacja, kiedy idziesz na taki wywiad o pracę do NASA. Co robisz teraz, kiedy jesteś na emeryturze? Chciałam być profesorem fizyki. Zrobiłam doktorat na
na Uniwersytecie w Kalifornii w Berkeley. Na uniwersytecie w końcu uczyłam się polskiego o rok. Jestem teraz profesorem fizyki na Akademii Sił Powietrznych w Colorado. Aha, i czego uczysz? Tak, głównie uczę pierwszego kursu fizyki. Czasami uczę specjalnego kursu na temat fizyki latających samolotów myśliwskich. To nazywa się pojedynek powietrzny. Bardzo lubię moją pracę. To brzmi bardzo skomplikowanie i bardzo specjalnie. Sandro, dziękujemy Ci za wywiad. Dziękujemy, że podzieliłaś się z nami Twoją historią. Pokazałaś nam swoje zdjęcia. I życzymy wszystkiego dobrego i żeby nauka polskiego pozwalała Ci znajdować w Polsce może jakąś rodzinę, może innych ciekawych ludzi, szukać nowych kontaktów, żeby polski i Twoje hobby były zawsze blisko. Dziękuję. Dziękuję bardzo.